Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo dotyczącym tunerów DVB-T2. Jesteśmy w trakcie zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej, więc tutaj kolejna propozycja dla Was. Tym razem producent dobrze znany w Europie, marka Strong, a konkretnie model SRT 8119. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Samo opakowanie jest z tektury w modnym wykończeniu matowym ostatnio. Teraz w modzie jest mat. Mamy informację, poglądowe zdjęcie tunera, model SRT 8119, standard DVB-T2. Informacja już na wstępie o nagrywaniu na USB, 700 kanałach, przewodniku programowym oczywiście, listy ulubionych i kontroli rodzicielskiej, czyli taki standard. Mamy również informację o stronie producenta, jest to Strong TV, a także informacje w kilku językach, w tym w języku polskim, o tym, że jest to tuner nowej technologii zapewniający doskonały odbiór, USB umożliwiające nagrywanie i aktualizację oprogramowania, a pojemność pamięci to 700 kanałów. Mamy jeszcze informację o tym, że produkt jest, samo urządzenie jest wyprodukowane w Chinach, a oddział europejski mieści się prawdopodobnie w Austrii, w Wiedniu. Dawno nie widziałem loga Die Grüne Punkt. Oczywiście certyfikaty europejskie. Spodnia strona opakowania. Mamy informację również poglądową o tylnym panelu i o pilocie. Wejście antenowe, wyjście HDMI. Dla starszych telewizorów mamy złącze SCART. Jest również wyjście SPDIF i wejście na zasilacz. Sam zasilacz, jak podaje producent, powinien zapewnić prąd 1 A przy 12 V, czyli pobór energii poniżej 12 W, a w trybie standby, czyli w trybie oczekiwania, nawet poniżej 1 W, waga 145 g, wymiary i informacja o zawartości opakowania. Oprócz tunera powinniśmy otrzymać takiego oto pilota, dwie baterie, małe paluszki, instrukcje i gwarancje. Mamy jeszcze logo HEVC, czyli standard nowej telewizji DVB-T2 w Europie, HEVC Advance, Dolby Audio i logo HDMI. Słuchajcie, istotna kwestia, mamy tutaj naklejkę z informacją, że sprzęt jest fabrycznie nowy. Dodatkowe informacje o supporcie w kilku europejskich krajach. Sam tuner, a nie może za chwilę. Zobaczmy, co otrzymujemy jeszcze w opakowaniu. Instrukcje obsługi. Trochę papierkologii. Karta gwarancyjna. Poza tym otrzymujemy baterię. Miły dodatek, bo nie wszyscy producenci baterie zapewniają w zestawach do pilota. Mamy ładowarkę. Ładowarka, jak już wcześniej sprawdziliśmy, jest 12W, ale to jest zapewne zabezpieczenie ze strony producenta. Tutaj mamy jeszcze informację, gdzie możemy otrzymać support, pomoc. Fajna doklejka, to może się zawsze zgubić, opakowanie zapodziać. Brawo producent. Zafoliowany pilot, który wygląda dosyć interesująco. Podobnie wygląda do niedawno testowanego przeze mnie Ostarka. Nawet to jest chyba bardzo zbliżony styl, jeżeli chodzi o pilota.
Te piloty są wygodne. Słuchajcie, tutaj jest plastik, ale stylizowany na szczotkowane aluminium. Klawisze są gumowane, wygodne. To, co powinno być, jest powiększone. Mamy wyraźnie oddzielony włącznik i wyciszenie dźwięków, jak również kanały numeryczne w osobnej sekcji. Te dwie baterie, a sam uchwyt pilota jest wygodny. Mamy tutaj wgłębienie, można wygodnie pilotem operować. Przechodząc do samego tunera, z przodu mamy logo Dolby Audio, logo producenta Strong i wejście na port USB. Z tyłu mamy informację o modelu 8119 SRT. Antena 50 mA maksymalnie przy 5 V. Wejście antenowe, HDMI port, złącze z kart dla starszych telewizorów i wyjście SPDIF. Jeżeli chodzi o zasilanie, to podłączamy je z boku i tutaj mamy informację o właśnie maksymalnie 12 W, które pobiera sprzęt. Ładowarka jest dosyć standardowa, więc tutaj myślę, że nie będzie problemów z jej ewentualną zamianą. To, co na plus na pewno, to, że mamy tutaj takie piankowe nóżki, które spowodują, że raczej nie powinniśmy porysować sprzętu. Jeszcze tabliczka znamionowa. Mamy tutaj informację o tym, że za ten model odpowiada Strong Austria i te parametry, które były powtórzone wcześniej w parametrach technicznych. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak podłączyć tuner do telewizora i rozpocząć testy. Jeżeli chodzi tutaj o plastik, on nie jest może jakiejś niesamowitej jakości, natomiast jest matowy, więc ślady ewentualnych zarysowań nie będą znacząco widoczne. Po pierwszym uruchomieniu wita nas ekran powitalny, kraj Italia, język włoski, zmienimy na język polski, kraj Polska, klikamy OK. Rozdzielczość do wyboru 1080 interlace, więc z przeplotem, nie, ja wolę progresywnie. Zostawiam tak. Proporcja automatycznie. Moc anteny OK. I teraz następuje wyszukiwanie telewizji i radia automatycznie przy pierwszym uruchomieniu. Naprawdę szybko wyszukuję stację, bo w 30 niespełna sekund mamy już 40%. Menu wydaje się dopracowane graficznie, jest proste, estetyczne, ale i w wysokiej rozdzielczości, co oczywiście jest na plus dla producenta. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, to trwało około niecałej 1,5 minuty i mamy gotowe, więc bardzo szybko wyszukuje kanały ten tuner. Jak widać, przełączanie również trwa między kanałami szybko. Mamy informacje o napisach, o teletekście,
Szkoda, że nie mamy informacji dotyczących rozdzielczości i kodeków. Natomiast samo przełączanie między kanałami naprawdę trwa szybko. I tutaj, jak widać, również mamy program telewizyjny, kolejne programy. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać informację o programie, też możemy włączyć na pełen ekran taką informację. Jeżeli chodzi o menu, to mamy takie graficzne i mamy w nim do wyboru, słuchajcie, lista kanałów. Możemy sobie tutaj wybrać listę kanałów. Lista kanałów radiowych, blokada rodzicielska. Jeżeli chodzi o instalację, to możemy wyszukać kanały, wyszukiwać je również ręcznie. Możemy włączyć bądź wyłączyć dodatkowe wspomagania anteny. Możemy wybrać sobie również języki napisów, język teletekstu. Język oczywiście pierwszy, ścieżkę dźwiękową. Ustawienia audio-wideo, wybieramy rozdzielczość, tryb proporcji, panoramiczny. Efekty wideo domyślna, żywy, standard. Tutaj chyba nieco zmienia się kolorystyka. Pozostawimy domyślny. Wyjście dźwięku. Tutaj wybieramy dźwięk. I możemy również włączyć HDMI CEC, czyli wspomaganie, aby sterować jednym pilotem. Mamy również ustawienia czasowe, systemowe, informacje o systemie. Ja mam wersję oprogramowania 1.09 dla tego modelu z 18 czerwca zeszłego roku, więc tutaj trzeba będzie sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji. Ustawienia fabryczne to jest resetowanie do ustawień fabrycznych. Mamy również ustawienia OSD, możemy sobie wybrać limit czasu, jak również przeźroczystość. Jeżeli ja ustawię sobie 40%, to będziemy mieli najbardziej przeźroczyste. Mamy jeszcze do wyboru oczywiście menu animacji, jeżeli chodzi o przełączanie kanałów. Aktualizacja może być przez USB, a kopię zapasową możemy również zapisać na USB. Ustawienia automatycznego czuwania po 3 godzinach. Mamy również opcje multimedialne, tutaj nagrania, możemy odtwarzać też z pendrive'a wideo, audio bądź muzykę. Jak widać, ten stopień przejrzystości nie jest najbardziej może trafny, bo przy tym programie niewiele widać. Tak jest zdecydowanie lepiej, bardziej widoczne, kontrastowe menu. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, pilota, to możemy pod różnymi kątami nim sterować. Dosyć szeroko rozsyła sygnał podczerwieni, więc tutaj też na plus. Sam pilot też jest bardzo wygodny, słuchajcie. Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wygodnie się nim operuje, jest miękki, więc jak najbardziej na plus. Co do, słuchajcie, kanałów jeszcze, to jeżeli będziemy przełączać, jeszcze spróbuję złapać jakieś inne kanały, na przykład czeskie. Jak widać, szybko kanały są przełączane. Tych akurat kanałów prawdopodobnie nie mam. TVN HD odtwarza się, echo. O, tutaj mamy czeskie kanały. Z nich też powinny być wczytywane dane o kolejnych programach. I jak widać samo przełączanie też trwa naprawdę szybko. Model tunera telewizji naziemnej SRT 8119, który miałem przyjemność testować
na pewno jest mocnym punktem w ofercie, w portfolio producenta. Za relatywnie niewygórowane kwoty otrzymujemy całkiem dopracowany sprzęt zapewniający dobry odbiór telewizji naziemnej. Jeżeli materiał Wam się spodobał, proponuję zostawić łapki w górę. Oczywiście, jeżeli ktoś do tej pory nie zasubskrybował mojego kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Zapraszam Was również do oglądania kolejnych materiałów na kanale. Hej, hej!